Fakty, fakty, fakty. Fakty, fakty, fakty. Bez bajek, bez folderów, bez ściem. Dzisiaj 10 rzeczy o Szwajcarii, które albo cię zaskoczą, albo sprawią, że spojrzysz na ten kraj zupełnie inaczej. Wojsko, ubezpieczenia, śmieci, schrony, zasady. Jeśli myślisz, że znasz Szwajcarię, to zobaczymy. Fakt pierwszy. W Szwajcarii wojsko to nie opcja, to obowiązek. Każdy idzie. Tu działa system milicyjny. Każdy idzie do wojska, przechodzi rekrutację szkoleniową i później regularne ćwiczenia. Ogólnie Szwajcaria nie ma zawodowej armii, ale Szwajcaria jest armią. Tworzą ją obywatele. Po odbytej służbie możesz broń trzymać we własnym domu. Tu państwo ufa obywatelowi, ale także wymaga od niego odpowiedzialności. Sam mam 3 kolegów, którzy, powiem wam jak to wyglądało u nich. Pierwszy kolega zdecydował, że nie chce iść do wojska od razu na te 10 miesięcy służby, która jest obowiązkowa, i stwierdził, że będzie chodził co roku, czyli co roku 3 tygodnie. Pracuje, idzie sobie na 3 tygodnie raz w roku, ustala z pracodawcą kiedy, dostaje za to pieniądze, może na weekend jechać do domu i tak odbywa służbę. Tyle lat, czyli wiadomo, te 10-8 miesięcy, które musi odbębnić, przekłada sobie, że co roku idzie tam na 3 tygodnie. Inny kolega poszedł od razu całość, bo tak jest. Jak masz szwajcarski pas, to musisz iść do 30 roku życia do służby wojskowej. Nie jest zawodowe, tak jak w Polsce na przykład, nie? Ale też możesz, jak trzeci kolega zrobił, zapłacić 40 000 franków i nie pójść do wojska. Zostajesz gdzieś rzucony na jakiegoś cywila, albo jakieś musisz, nie wiem, Ascheweld pojechać, czyli z innej strony Szwajcarii, coś tam masz zrobić, kilka dni cię nie ma, 2-3 razy chyba jakoś tam jest terminowo, płacisz 40 koła i nie masz służby wojskowej. Tak to w Szwajcarii wygląda. Dobra, zaczynamy. Fakt drugi. Ubezpieczenia. Jak już wiadomo, w Szwajcarii jest tak, że nie musisz mieć ubezpieczenia zdrowotnego. Każda osoba mieszkająca w tym kraju musi wykupić podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Wiesz, wybierasz prywatną Krankenkasę, czyli kasę chorych, i nie ma, że nie płacisz. Musisz płacić. I tutaj taka ciekawostka. Jedyne, co możesz wybrać, to możesz wybrać, jaką Krankenkasę wybierasz. Jaką kasę chorych wybierasz. A reszta nie podlega żadnemu wyborowi. Śmieci. Trzeci fakt. A wiedziałeś, że w Szwajcarii wyrzucanie śmieci kosztuje? W wielu gminach kupujesz oficjalne worki, w których jest zawarta opłata wywozu śmieci. Im więcej zużywasz śmieci, tym więcej płacisz. Na przykład powiem ci, że w kantonie, tutaj gdzie mieszkam, St. Gallen, są różne worki, gminy też mają jakieś różne worki i na przykład St. Gallen ma swoje worki. I wiesz co, drogi widzu, to nie, że ekologia to w Szwajcarii tylko hasło. Tu to jest rachunek. Szwajcaria jest gotowa na najgorsze. Fakt czwarty. Schrony. Bezpieczeństwo systemowe. No wiesz, drogi widzu, pewnie słyszałeś, że w tym kraju występuje dobrze rozwinięta infrastruktura obrony. Wiesz, tutaj obrona cywilna to nie ściema, to nie teoria, to realia i realny system. I dodam tylko, że bezpieczeństwo w Szwajcarii to nie jest emocja, tylko jest planem. Drogi widzu, ona ma, on ma, ono ma. Jaki to jest czas? Czas na syrop. Syrop z kwiatów czarnego bzu. Wyrób własnoręczny. Jestem lekko przeziębiony, dlatego jeszcze się troszkę napiję. Zaczynamy. No i dobra, teraz ci powiem, że w Szwajcarii ludzie naprawdę głosują. Czyli fakt piąty, demokracja. Wiesz, referenda są częste. Ludzie mogą głosować za, przeciw i to częściej niż myślisz. Nie tak jak w Polsce, raz na kilka lat. Tutaj jest tak, że ludzie mogą decydować, jeżeli nie zgadzają się z państwem, powiedzą o tym otwarcie i wszystko jest załatwiane bardzo szybko. Tutaj ludzie mają głos regionalnie, kantonowo i nie tylko. Pamiętaj. Ostatnio była taka sytuacja, że chcieli tutaj wybudować autostrady, takie podwójne, na dole jedziesz, u góry jedziesz i takie rozbudowane
jak gdzieś to tam widać w Stanach albo jeszcze w jakichś większych miastach, żeby było po prostu miejsce. Nie zdecydowali się, powiedzieli stop Autobahn. Nie chcieli tego, więc wiecie. Czasami są te stałe, niestałe, ale oni tak działają. Drogi widzu, jak ty uważasz, jest to dobre czy nie, jeżeli ludzie mają głos? Następny fakt. 6. Tutaj, mój drogi, w jednym kraju możesz czuć się jak w 4. W jednym kraju możesz uczyć się jak w 4. 4 języki urzędowe. Niemiecki, francuski, włoski i romansz. Wiesz, tutaj region decyduje, w jakim języku mówisz. Możesz jechać godzinę dalej stąd i już zmienia się kultura, bo mówisz w innym języku. Nawet dialekty są blisko siebie różne. Tak to wygląda. Niedziela, dzień święty, święcić trzeba. Znasz takie powiedzenie? Tu w niedzielę nie zrobisz zakupów. Niedziela jest dniem, gdzie wszystko jest zamknięte. Pamiętaj o tym. Tutaj chciałem dodać, że większość sklepów w niedzielę jest zamknięte i są otwarte tylko takie sklepy na dworcu, przy dworcu, na lotniskach, jakieś dodatkowe stacje benzynowe, gdzieś tam Turek się znajduje, tam albo coś, ale tak ogólnie jest wszystko zamknięte. Wiesz dlaczego? Bo oni tu mają niedzielę wpisaną w system jako odpoczynek. Dużo ludzi naprawdę wypoczywa. Dobra, już nie będę przynudzał. Następny fakt. 8. Są to pociągi. A wiedziałeś, że tu spóźnienie pociągu to wydarzenie? Szwajcarskie koleje działają niezawodnie. Szwajcarskie koleje słyną z punktualności. Tutaj system działa precyzyjnie. No, ale o tym już nie będę mówił, bo kiedyś nagrałem taki odcinek, wyświetli się gdzieś tutaj, jak wracałem pociągiem do domu. Zapraszam do oglądnięcia, bo warto. Pamiętacie ten fakt? 9. Migros to nie tylko supermarket. Pamiętacie ostatni odcinek? Mówiłem o Migrosie, zakupach. Pamiętacie, że to coś więcej niż sklep? Migros to jest spółdzielnia, która działa kulturowo również i społecznie. Nie chodzi o zysk, ale chodzi także o społeczeństwo. Tutaj odsyłam Cię do tego odcinka. Możesz sobie śmiało zobaczyć ten odcinek. Naprawdę warto. Pamiętaj, że jeżeli chcesz oglądać cały odcinek, zostawiam link w opisie. Teraz 10. fakt, żeby nie przynudzać. Zasady i zaufanie. A wiedziałeś, że w Szwajcarii zasady naprawdę działają? Cisza nocna, segregacja, punktualność, zasady oparte na zaufaniu. No i tu nie musisz kombinować, musisz się tylko dostosować. Drogi widzu, jeżeli ten sposób mówienia o Szwajcarii Ci odpowiada, subskrybuj. Tu nie ma lukru. Tu są konkrety. A jeśli jesteś bardziej zainteresowany albo nowy na tym kanale, tutaj wrzucam playlistę moich odcinków związanych o życiu w Szwajcarii. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania i przesyłania tego kanału dalej. I pamiętaj, Simon mówi: działaj, synu. No i koniec. Ale bryka będzie. Kto mi powie, co to jest? Ulala.